Długo zastanawiałam się nad tym, czy pojawiać się dzisiaj przed kamerą, czy się nie pojawiać. Nie wiem, czy to po mnie widać albo słychać, prawdopodobnie tak, ale nie czuję się dziś najlepiej, jestem trochę przeziębiona i z tego też względu pomyślałam, że jednak pojawię się przed kamerą, żeby opowiedzieć Wam właśnie o przeziębieniach i wykorzystam tę sytuację, żebyście Wy też nauczyli się czegoś o polskich lekach i o tym, jak Polacy się leczą. Może to się wydawać oczywiste, ale ja kiedy pierwszy raz przyjechałam do Francji i zetknęłam się z tymi lekami, które są tutaj, kiedy zaczęłam tu faktycznie mieszkać, potrzebować leków, to dotarło do mnie, że w każdym kraju działa to inaczej i nie tylko system zdrowia jest inny, nie tylko zapisywanie się do lekarza wygląda inaczej, ale nawet to, co kupujemy w aptece. Było to dla mnie dosyć stresujące przeżycie, mimo że znałam już język, to pamiętam, że każde wyjście do apteki wiązało się z lekkim stresem, bo nie znałam po prostu różnych nazw, których tutaj używa się na jakieś konkretne leki. Pomyślałam więc, że może dla Was jest w Polsce tak samo. Jeśli mieszkacie w Polsce, to prawdopodobnie wiecie, o czym mówię. Kiedy idziemy do apteki czy do sklepu, to nagle czujemy się jak 5-latek, który zapomniał mamy i nie wie, co ma kupić. Dlatego więc jestem tutaj dla Was, porozmawiamy sobie o tym, jakich leków Polacy używają, co mówić w aptece, co mówić u lekarza i porozmawiamy sobie o tym wszystkim, co najważniejsze, jeśli chodzi o zdrowie. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał na YouTubie i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego jako obcego. Pamiętaj, że mam też podcasty. Zwykle publikuję je na platformach do słuchania podcastów, ale wstawiam Ci link tutaj do tych, które są też na YouTubie. To co? Chyba możemy zaczynać nasz filmik o przeziębieniu. Każdy Polak ma w swoim domu apteczkę. Apteczka to jest właśnie to, taka kosmetyczka, torba z różnymi lekami, które pomagają na różne dolegliwości. Na bóle, na przeziębienie, na gorączkę i tak dalej. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawy, ale Polacy są rekordzistami, jeśli chodzi o wykupywanie leków bez recepty. Recepta to jest to, co dostajemy u lekarza, czyli ten papier, ten dokument, który potwierdza, jakie leki mamy kupić w aptece. Niektóre leki możemy kupić tylko na receptę, mówimy po polsku, ale są też takie, które możemy kupić bez recepty, które nie są aż takie mocne i których możemy używać bez skontaktowania się wcześniej z lekarzem. Nie wiem, czy to dlatego, że Polacy są zmęczeni Polską Służbą Zdrowia, czyli NFZ-em, czy to dlatego, że po prostu nie lubimy zawracać innym głowy generalnie, ale ponad połowę lekkich dolegliwości leczymy na własną rękę. To znaczy, że idziemy do apteki i kupujemy lek bez recepty i próbujemy najpierw wyleczyć się sami. Nie mamy tego odruchu, że od razu dzwonimy do lekarza, od razu umawiamy się na wizytę u lekarza, jeśli oczywiście nie jest to nic groźnego i nie wygląda groźnie. Mówi się więc, że Polacy odciążają w ten sposób służbę zdrowia, bo nie przychodzą do lekarza z jakimiś mniej ważnymi dolegliwościami, które mogą wyleczyć sami. Nie zajmują tych wizyt bez sensu. Bardzo często też lubimy iść do apteki i zapytać o radę farmaceutę. Polacy mają dosyć duże zaufanie do farmaceutów, przynajmniej z tego, co zaobserwowałam, i właśnie dlatego czasem nie czujemy tej potrzeby pójścia od razu do lekarza, jeśli wiemy, że możemy zapytać o radę w aptece i farmaceuta czy farmaceutka może nam doradzić, którego leku użyć, który lek tutaj przyjąć przy tej akurat dolegliwości, przy tych objawach, które mamy. Wybaczcie, ale co jakiś czas będę prawdopodobnie potrzebować minuty przerwy, żeby wydmuchać sobie nos. A tak, co do dmuchania nosa, będę zaraz mówić o lekach, a jeśli chodzi o dmuchanie nosa, to używamy do tego chusteczek. Możecie powiedzieć, że są to chusteczki jednorazowe, czyli takie, których używamy tylko na jeden raz. A nieformalnie mamy też takie słowo smarkać. Możemy powiedzieć, że musimy się wysmarkać, ale jest to bardzo, bardzo potoczne. To, co nam leci z nosa, kiedy mamy katar, to właśnie smarki, potocznie. Możemy mówić o tym, że to są gile i tak mówimy normalnie. Oczywiście nie jest to
ładne słowo, więc jeśli jesteśmy w jakimś formalnym gronie, to po prostu powiemy, że mam katar albo jestem zakatarzona. Jeśli chodzi o mnie, to jestem właśnie zakatarzona i mam zatkany nos. Przy katarze bardzo często mamy zatkany nos, czyli nie możemy oddychać przez nos. Musimy oddychać przez buzię i jest to bardzo uciążliwe. Jeśli chodzi o inne objawy przy przeziębieniu, to oczywiście możemy mieć kaszel, wtedy kaszlemy, możemy kichać i też kichamy. Oczywiście boli nas często głowa przy katarze, bo to też niestety zatyka nam całe zatoki i wpływa na ból głowy. Jesteśmy zmęczeni, a czasem mamy gorączkę. I w apteczce każdego Polaka nie może zabraknąć termometru. Termometry mogą być elektryczne albo takie tradycyjne. Kiedyś były rtęciowe, w Polsce już wycofano termometry rtęciowe z obiegu. Nie wiem jak w waszych krajach, ale było o tym dosyć głośno w Unii Europejskiej i zastępują je inne termometry, które też wyglądają tak klasycznie jak dawne termometry rtęciowe. Termometry pozwalają nam na zmierzenie temperatury i jeśli jest ona wyższa niż 36,6, to znaczy, że mamy jakiś stan podgorączkowy albo gorączkę. Zwykle kiedy to jest 37, to mówimy, że mamy stan podgorączkowy po polsku, a kiedy to już jest więcej, na przykład 38, 39 stopni, to mamy już wysoką gorączkę. Kiedy mamy gorączkę, to w Polsce zawsze bierzemy paracetamol. Dlatego w aptece możecie poprosić o paracetamol na gorączkę. Akurat nie mam tutaj polskiego paracetamolu w mojej francuskiej apteczce domowej, ale na pewno kojarzycie jak wygląda. Jeśli nie, to jeśli pójdziecie do apteki i zapytacie o paracetamol, farmaceuta na pewno wam doradzi. W mojej francuskiej apteczce mam jednak inny polski lek. Jest to Ibuprom. Ibuprom to jest bardzo, bardzo popularny lek w Polsce na wszelkie bóle. Na ból głowy, na ból brzucha myślę też. Jest też napisane, że jest na gorączkę, chociaż ja nigdy nie biorę go na gorączkę. Na bóle pleców, na bóle zębów, na bóle kości i stawów, na bóle mięśniowe, też na bóle menstruacyjne. Czasem dziewczyny przed okresem biorą właśnie Ibuprom. Innym popularnym lekiem na bóle menstruacyjne jest Nospa. Akurat nie mam w opakowaniu, tylko w ten sposób same tabletki. Ibuprom jest więc bardzo uniwersalnym lekiem w Polsce i ja zwykle stosuję go na ból głowy właśnie i mi pomaga. Ale to też kwestia indywidualna. Kiedy jesteśmy przeziębieni, to możemy brać rutinoskorbin albo witaminę C. Też w tabletkach. Witamina C może być też taka do rozpuszczania, to znaczy jest mniej więcej w takich opakowaniach i to są takie tabletki musujące, które wrzucamy do wody i które rozpuszczają się w wodzie. Rozpuszczamy w wodzie też inne rzeczy, mogą to być na przykład właśnie elektrolity, które tu trzymam, albo inne witaminy. Ale na witaminy uważajcie. Kiedyś nagrałam podcast o tym, że miałam za dużo jednej witaminy w organizmie i przyczyniło się to do różnych problemów zdrowotnych. Podcast był ekstra podcastem dla moich patronów, więc możecie odsłuchać jedynie zwiastun tego podcastu, a jeśli macie ochotę posłuchać całej tej historii, którą tam opowiadam, to zapraszam was na mojego Patreona. Na Patreonie poza ekstra podcastami, poza tymi dodatkowymi podcastami, publikuję zawsze transkrypcje i ćwiczenia do filmików i do podcastów. Więc do tego filmiku na przykład też pojawi się tam transkrypcja i pojawią się ćwiczenia. Poza tym spotykamy się online 2 razy w miesiącu, spotykamy się grupowo, spotykamy się indywidualnie, spotykamy się też na żywo, kiedy jestem w Warszawie, więc dzieje się bardzo dużo na Patreonie. Tworzymy naprawdę świetną społeczność osób, które uczą się języka polskiego, przynajmniej według mnie. Mamy też grupę na WhatsAppie, na której cały czas mamy ze sobą kontakt, dlatego jeśli chcecie poznać znajomych z całego świata, którzy tak jak wy uczą się polskiego, to zapraszam was na mojego Patreona. Link do Patreona jest w opisie tego filmiku. I chyba znowu potrzebuję przerwy na wydmuchanie nosa. Czasem przy przeziębieniu męczy nas też ból gardła. Na ból gardła w Polsce bierzemy często Strepsils albo Tantum Verte. To są takie 2 leki najbardziej znane na ból gardła w Polsce.
i to są tabletki do ssania. Kiedy boli Was gardło, to bardzo często dostajemy wtedy albo prosimy w aptece o tabletki do ssania. Kiedy ssiemy coś po polsku, to znaczy, że nie połykamy tego od razu, ale zostawiamy to jeszcze trochę w naszej jamie ustnej i tak zsiemy to jak takiego cukierka, można powiedzieć. Nie gryziemy tego, nie połykamy od razu, tylko zsiemy. Tabletki do ssania. Jeśli chodzi o kaszel i katar, to rzadko używam jakichkolwiek środków, jakichkolwiek leków na akurat te objawy. Wiem, że oczywiście istnieją leki na odtykanie nosa, kiedy jest zatkany. Na kaszel bardzo często bierzemy syropy, pijemy syropy na kaszel suchy albo na kaszel mokry. Jeśli idziecie do apteki, to na pewno farmaceuta zapyta Was o to, czy jest to kaszel suchy czy mokry i będziecie musieli go zidentyfikować. Dlatego jeśli macie jakieś leki do polecenia, tym razem Wy mieszkacie w Polsce, to dajcie mi znać w komentarzach. To, co zawsze mamy też w polskiej apteczce domowej, to różnego rodzaju plasterki, czyli to, co przyklejamy na skórę, kiedy mamy jakąś ranę, kiedy leci nam krew i musimy ją zatamować, musimy ją jakoś zakryć, żeby jej nie urażać. Mogą to być takie plastry do cięcia samemu albo plasterki już pocięte. Pokolenie pokowidowe oczywiście ma też maseczki w swojej apteczce domowej. To, co jest też bardzo polskie, co mamy w naszych apteczkach, to woda utleniona i spirytus. Spirytus też tu gdzieś miałam. Spirytus wygląda w podobny sposób i te środki służą nam do odkażania ran. Kiedy macie krew na skórze, macie jakąś ranę i jest ona brudna i chcecie ją wyczyścić, chcecie ją umyć, to używamy właśnie wtedy spirytusu albo wody utlenionej. Oczywiście jest bardzo dużo różnych leków i wymieniam tylko te, które na 90% znajdziecie w domu każdego Polaka, ale na przykład na zatoki mogą nam pomagać różnego rodzaju inhalacje. Tak jak powiedziałam, na katar czy kaszel też są różne leki i jest to też kwestia indywidualna, co nam pomaga, a co nam nie pomaga. Bardzo często mamy też różne maście na bóle stawów, bóle mięśni, jeśli coś nas boli, ale tutaj już na pewno doradzi Wam farmaceuta. Jeśli powiecie, że cierpicie na jakiś konkretny ból, to na pewno dostaniecie dobrą poradę od eksperta, którym ja nie jestem. Jeśli jesteście chorzy w Polsce, jeśli musicie pójść do lekarza, to tak jak mówię, możecie najpierw pójść do apteki, żeby zapytać się o poradę, żeby zapytać się, czy istnieje jakiś lek na ból, na który cierpicie, a jeśli potrzebujecie umówić się na wizytę do lekarza i nie macie polskiego obywatelstwa, czy nie macie dostępu do Polskiej Służby Zdrowia, czyli do NFZ-u, Narodowego Funduszu Zdrowia, umawiacie się na wizytę w przychodni prywatnej. W Polsce mamy to rozróżnienie na przychodnie prywatne i przychodnie państwowe. Wtedy idziecie do przychodni prywatnej, czyli do takiej, w której będziecie musieli zapłacić za wizytę i tam umawiacie się na wizytę. W Polsce nie mamy żadnej aplikacji. Oczywiście możecie umówić się przez internet do niektórych prywatnych przychodni, ale zwykle po prostu dzwonimy. Więc tradycyjnie bierzecie swój telefon, wykręcacie numer tej przychodni i umawiacie się na wizytę. Zdanie, które możecie powiedzieć, to: dzień dobry, chciałabym umówić się na wizytę na przykład do lekarza internisty, do ginekologa, do ortopedy. Nie wiem, co akurat Wam dolega, ale podajecie nazwę tego specjalisty. Jeśli jest to konkretny lekarz, to oczywiście mówicie imię i nazwisko tego lekarza. Możecie też zapytać przez telefon: dzień dobry, chciałabym dowiedzieć się, czy są wolne terminy u internisty, u ginekologa, u ortopedy i tak dalej. Opcji jest oczywiście dużo, możecie to powiedzieć na różne sposoby. Możecie też wytłumaczyć, co Wam jest, jeśli nie jesteście pewni, do kogo się zapisać. A jeśli nie jest to wizyta u lekarza, ale na przykład pobieranie krwi, to mówicie: dzień dobry, chciałbym umówić się na pobranie krwi. Chociaż akurat z pobraniem krwi jest tak, że idziecie po prostu rano do przychodni i nie
dzwonicie, tam tylko po prostu od razu pobieracie krew i płacicie później. Wszystkiego musicie się dowiedzieć w konkretnej przychodni, w konkretnym miejscu, do którego się wybieracie, bo trudno jest tak też uogólniać. Osoba na recepcji może zapytać Was o Waszą godność. Godność po polsku to Wasze imię i nazwisko. Wtedy się przedstawiacie, czyli mówicie Wasze imię, mówicie Wasze nazwisko i prawdopodobnie wybieracie później termin, który Was interesuje z tych zaproponowanych przez osobę na recepcji. Dajcie mi koniecznie znać, czy zdarzyło Wam się już kiedyś pójść do lekarza w Polsce. Jestem bardzo ciekawa i czy leczyliście się już sami w Polsce, czy kupiliście już jakieś leki w Polsce i jakie to były leki. Jestem bardzo ciekawa, więc napiszcie mi Wasze komentarze. Lekcje o zdrowiu, o lekach to też lekcje z moich kursów. Nie wiem, czy wiecie, ale mam też kursy na poziomie A1, A2 i B1, na których oczywiście rozmawiamy też o zdrowiu i mówię te wszystkie różne zwroty, których możecie użyć u lekarza, dlatego tam znajdziecie więcej takich wyrażeń i innych wyrażeń, które na pewno przydadzą Wam się, jeśli mieszkacie w Polsce. Zatem z kursantami też spotykamy się online. Mamy też grupę na WhatsAppie, na której można zadawać swoje pytania i kursanci wysyłają mi swoje teksty i nagrania, które ja sprawdzam, dlatego cały czas otrzymują moją odpowiedź zwrotną i mają kontakt ze mną. Jeśli interesuje Cię taka forma nauki, to zapraszam Cię na moje kursy, bo teraz nadchodzi wiosna, czujemy nową energię i myślę, że jeśli chcesz mówić przed wakacjami po polsku, to idealny moment na to, żeby zapisać się na kurs. Czekam na Wasze komentarze. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze doświadczenia z aptekami, ze szpitalami, z lekarzami w Polsce. Jeśli chcecie dowiedzieć się też więcej na ten temat, to dajcie mi znać, bo może powinnam przygotować jakiś podcast na ten temat. Dlatego jeśli podobał Wam się ten temat i chcecie usłyszeć jeszcze więcej o tym, może chcecie zachęcić mnie do nagrania podcastu, polubcie też ten filmik, żebym widziała, że Wam się on podobał. Dziękuję bardzo moim patronom, którzy wspierają ten projekt, ten kanał, wspierają moją pracę. Jeśli chcecie do nas dołączyć, to zapraszam Was serdecznie. I to chyba tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych filmikach i do usłyszenia w kolejnych podcastach. Trzymajcie się, pa pa!